Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na przegląd rynków. Podsumujmy to, co się wydarzyło przez ostatnie dni. W piątek mieliśmy ogłoszenie szefa Fedu, że będą obniżane stopy procentowe i w związku z tym wystrzał na akcjach i na kryptowalutach. Bitcoin tutaj ładnie nam poszedł, świeczka zielona. A przez weekend, gdy już kurz opadł, emocje opadły, korekta na Bitcoinie i okazało się, że wczoraj zeszliśmy poniżej 112 000, wsparcie chwilowe, szybka sprzedaż i odbicie. Tak to wyglądało wczoraj wieczorem. No ale niestety dziś kontynuujemy. No i wygląda na to, że to 112 000 wsparcie na Bitcoinie zostało przełamane. I kolejne wsparcia, gdzieś mamy 108, 109, 100 000 i 98. Co się dzieje na innych krypto? Na Ethereum też mamy korektę. Jak popatrzymy sobie dzisiaj na Bitcoinie minus 2%, na Ethereum minus 3%. Tylko że Ethereum w tym szale rozpędu pobił ATH i tu jeszcze wczoraj też stuknęło nowe ATH. Niewiele pobite, ale jest zaliczone nowe ATH w 2025. Pierwszy raz od 2021. Coś się podziało na giełdach. Na giełdach też rozpoczęcie z jakąś lekką korektą, czy to S&P, czy Nasdaq. Pytanie, czy nie będzie tych obniżek 100%, czy już inwestorzy przestali wierzyć, że w ogóle będą. No bo zasadniczo obniżka 100% to tańszy pieniądz, więc lepiej dla rynków. Ale czy tak faktycznie będzie? Czy nagle nie okaże się, że jak dojdziemy do tego września, 17 września chyba posiedzenie Fedu jest, czy się wszystko nie pozmienia i nagle tych obniżek nie będzie? Teraz trzeba sobie jeszcze też zdawać sprawę, jak przejdziemy sobie na świeczki miesięczne, to Bitcoin od kwietnia, świeczki wzrostowe, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, no teraz sierpniowa świeczka zapowiada się na korekcyjnej. Pytanie, czy taka powtórka z rozrywki, jak tu mieliśmy takie wystrzały i potem korekty. Tylko niestety na Bitcoinie te kolejne wystrzały są coraz mniejsze. I to wyjście, tak jak pierwszy wystrzał od stycznia 2023 mieliśmy 300%. Potem tutaj już tylko 100% i ten wystrzał teraz już tylko 65%. No coraz mniej procentowo wzrosty, ale 4, no w sumie 5 miesięcy wzrostów, bo w sierpniu też ATH jeszcze stuknęło. Ethereum wzrosty zaczęły się, no można powiedzieć, że też od kwietnia z małą tutaj przerwą czerwcową, no ale lipiec, sierpień mocne zielone świeczki. A jak popatrzymy sobie na S&P, no to praktycznie kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i od czerwca co chwilę nowe ATH. Więc wzrosty jak na okres wakacyjny, no to naprawdę spore. Więc też już wiele osób oczekuje korekty. Oczekiwali jej wakacje, a teraz oczekują we wrześniu, że jak przyjdzie wrzesień, to przyjdzie odreagowanie na rynkach i jakaś korekta się pojawi. Więc myślę, że to też ma wpływ na to, jak się zachowują teraz rynki, że pomimo, że mają być obniżone stopy procentowe, to jednak widmo korekty jest coraz większe po tak silnych wzrostach. Pytanie, co się będzie działo z krypto? No, ja na razie nic wielkiego tu nie robię, choć wpadła mina do mojego portfela. Tak już zacząłem się angażować w rynki, że pomyślałem, trzeba by coś może kupić. Dawno nic nie kupowałem. Ostatnie moje zakupy to chyba były w grudniu zeszłego roku. I zakupiłem taką kryptowalutę, która się nazywa Mina. Jak popatrzymy sobie na wykres tej kryptowaluty, ona chyba powstała w 2017, weszła jakoś
na giełdę w 2021, czyli w tej ostatniej bańce, no praktycznie rzecz biorąc, nie wiem, czy komukolwiek udało się na tej kryptowalucie zarobić. Większość chyba jest na stracie i to na stracie 90% albo coś koło tego, bo od wejścia jakiś tam mały hype i na hypie związanym z hossą na krypto w 2021, potem tylko w dół. No i chyba z 97% już spadku jest. Teraz niższe dołki. Tutaj gdzieś była próba wybicia w marcu z zeszłego roku na tym mini alt seasonie. Nieudana, powrót, niższe szczyty, niższe dołki. I teraz jesteśmy w okolicy 0,18 18 centów za jedną minę. Najmniej było około 15 centów. Więc tu jest szansa, że jeszcze wybijemy kolejny niższy dołek. Jest to krypto z najmniejszym blockchainem, najlżejszym. Taka kolejna innowacja, jakich tysiące innych jest na kryptowalutach. Patrząc na to pod względem analitycznym, to nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale moje podejście intuicyjne, zobaczymy, czy coś z tego będzie, czy nie. Nie daje jakichś tu wielkich szans, nie wiem, czy nawet nie więcej niż 5% szans, że coś z tego będzie, ale gdyby miało być wzrosty, to potencjał jest spory. Ale prawdopodobieństwo jest większe jednak, że nic z tego nie będzie. Patrząc po całokształcie tego, co się dzieje na rynku, ile mamy kryptowalut, co ten projekt wnosi, jak wygląda cała sytuacja, ale pomyślałem, wrzućmy coś, zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. Na innych rynkach początek tygodnia za wiele się tu nie dzieje. Złoto dalej w swoim trendzie bocznym. Na otwarciu za wiele się nie podziało. Też w tej euforii piątkowej był wystrzał. Sprawdźmy jeszcze S&P, Nasdaq, lekka korekta, za wiele się tu nie podziało. Na większość spółek amerykańskich po wynikach, które były całkiem dobre, co też napędzało, chyba teraz też wszyscy czekają na wyniki Nvidia. Czy znowu super, lepsze wyniki będą? No branża technologiczna pcha do przodu ten wózek cały, no nie ma co ukrywać. Jak sobie jeszcze porobiłem coś z czatem, to jest taki game changer, który naprawdę zmienia. Jak ktoś ma pomysł, jak wykorzystać sztuczną inteligencję, no to teraz jest właśnie, to jest ten moment, jak startowały kryptowaluty, co był taki dziki zachód. Praktycznie można było wszystko robić, było tanio, mało osób się znało, większość krytykowało, to teraz de facto można korzystać z produktów, taka jest moja opinia, związanych ze sztuczną inteligencją, które są albo darmowe, albo bardzo tanie, a można zrobić takie rzeczy, co było nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu, a myślę, że to technologia pójdzie do przodu, tylko jak już się rozwinie, no to będzie mało dostępna i bardzo droga i tylko dla wybranych, więc tak samo jak z krypto kiedyś było bardzo tanie, czy dostępne? Według mnie dostępne też dla wszystkich, bo jakby nie było ograniczeń, no teraz na przykład Chińczycy tak łatwo sobie nie kupią kryptowaluty, jak kiedyś mogli sobie kupować. Nikogo to nie interesowało. Więc wydaje mi się, że jesteśmy na takim etapie właśnie czatów i sztucznej inteligencji, jakichś robotów humanoidalnych, gdzie naprawdę można dużo porobić. Za kilka lat to już będzie wszystko według mnie drogie. Będą z tego już korzystali wszyscy, a największe zyski są wtedy, kiedy tak naprawdę mało osób jeszcze korzysta, ale też największe ryzyko, bo też trzeba sobie zdawać sprawę, że znowu statystycznie rzecz biorąc większość pomysłów nowych, innowatorskich nie wypala. Więc jak myślicie, że tak się uda coś znaleźć, co wypali, jakiś pomysł, no prawdopodobnie nie. No ja tych pomysłów w życiu, inwestycji miałem bardzo wiele różnych, na wielu też się przejechałem, no ale przez to, że gdzieś otwarty umysł miałem i
No, zaryzykowałem, no nie ma co ukrywać. Dość dużo ryzykowałem i było w tym też dużo szczęścia. No, bez szczęścia nie da rady. Więc tak to wygląda. Szczęścia dużo ryzyka, no też konsekwencja w działaniu. Myślę, że ten upór dążenia do jakiegoś celu też bardzo pomaga. No ale większość ludzi jednak nie odnosi sukcesu i gdzieś zostają pogrzebani na cmentarzu tych niewypałów, projektów, pomysłów, startupów, jakichś firm, które miały tak super działać. Dobra, spójrzmy jeszcze raz na Bitcoina. No, jakoś może nie ma strasznej przeceny i że ten kurs nie leci na łeb na szyję, no ale sentyment od początku tego dnia jest taki słaby i może nawet to lepiej, no bo ileż tak można grzać ten rynek do rajdu Świętego Mikołaja, no nie pasuje, żeby trochę było oddechu. A jak popatrzymy sobie na ETH do Bitcoina, no to powoli w górę, tak jak dominacja Bitcoina powoli nam spada, więc wszystko jest jakby w dobrym kierunku idzie. Alt season jeszcze się może wydarzyć. Czy już mieliśmy szczyt na Bitcoinie, czy będzie, czy nie? Nie wiem, zobaczymy jak będzie. Ja staram się grać pod to, co daje rynek i czytać go na bieżąco. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak sobie jeszcze poprzeglądałem w weekend różne strony, które gdzieś mnie interesują i które pokazują mi, jak wygląda sytuacja, no to nie wygląda to tak, jakby rynek na krypto był przegrzany, wręcz jest niedogrzany i zainteresowanie krypto jest mizerne, no poza ETF-ami, które tutaj grzeją dobrze, no ale to głównie w Stanach, ale dzisiaj otwarcie na ETF-ach skasowana cała zielona świeczka, która była piątkowa na Bitcoinie, a na Ethereum korekta i to gdzieś powiedzmy 1/3 tej świeczki. Widać tendencję do przerzucania kapitału z Bitcoina na Ethereum, czyli nawet w tych ETF-ach, w sumie może nawet głównie w ETF-ach, sprzedawanie ETF-ów na Bitcoina i wrzucanie ETF-a na Ethereum. Czy to się rozleje na resztę krypto? No myślę, jak będzie rynek grzany, to myślę, że jak najbardziej tak. Oczywiście 99,9% krypto nic nie urośnie, zostanie tam, gdzie jest, ale jakieś perełki dadzą zarobić. Dobra, myślę, że tyle na tyle. Nie ma co więcej opowiadać, bo początek tygodnia nieciekawy, ale też mamy koniec miesiąca i ta świeczka miesięczna na Bitcoinie prawdopodobnie zamknie nam się niefajnie, ale no ten schemat tutaj tych korekt może nam się powtórzyć, tylko tak jak mówiłem wcześniej, coraz mniejsze mamy wzrosty na kolejnych wybiciach. Może to pokażę na wykresie logarytmicznym, wtedy to lepiej widać, że ten wzrost, ten i ten już taki malutki, taki, a tu taki spory wzrost mieliśmy. No, akurat Bitcoin mnie tak strasznie nie interesuje, więc nie przejmuję się tym, że on już swoją moc gdzieś wyczerpał. Ethereum, inne krypto, bardziej na to patrzę, ale no, gdyby Bitcoin tutaj miał paść przez firmę taką jak Strategy, czy jakieś inne wynalazki finansowe, no cóż, nie byłoby za dobrze dla całego rynku, ale myślę, że krypto jest już tak podpięte pod rynek akcji, że nawet gdyby Strategy tutaj się wysypało, to przy ogólnej hoście na rynku akcji krypto by pozostało w trendzie wzrostowym. Dobra, to tyle na dziś. Dzięki za komentarze, bo naprawdę niektórzy piszą ciekawe komentarze, dają do myślenia, coś wnoszą i o to chodzi, żeby tak to działało. Dzięki, do usłyszenia i do następnego razu.